Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że poprzedni Wam się podobał. Był długi, ale taki napakowany treścią. Na początku moja pogadanka w upale. Teraz da się oddychać. Jest poniżej nawet 20 stopni. Powiem Wam, że naprawdę odżywam. Chociaż budynek oddaje to ciepło do środka i wczoraj było nie za ciekawie, ale dzisiaj już da się żyć w nocy, otwarte okno. Da się w końcu normalnie spać i człowiek żyje. Teraz zebrałam się za robienie przednich łapek. Tutaj już mam owiniętą pierwszą warstwę. Jak robić łapki, zostawię tutaj zakładkę, także będziecie mogli sobie zobaczyć. I zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. Jak składałam, potem patrzę w telefon, a ja mam jeszcze jeden filmik taki minutowy, jak pokazuje ogon tego kota. I chyba Wam zaraz tutaj go wrzucę. Przychodzę do Was, w tle możecie słyszeć szum wentylatora, bo bez niego nie da się żyć. Chciałam Wam pokazać ogon kota na drucie. Było sporo roboty. To jest włos przy włosku. Zobaczcie, gęsto. Także prawie nie widać tutaj tej podstawy. Naprawdę dużo roboty, przecinania i tak dalej. No i teraz trzeba przyłączyć ten cały ogon do reszty. Teraz sobie go przyczeszę. Możecie właśnie sobie czesać tego kota, ponieważ ta sierść jest bardzo przyczepiona. Mimo tego, że Wam coś wyjdzie, bo zawsze coś tam wychodzi, to i tak nie bójcie się, że stracicie tą sierść całkowicie. Jeżeli dobrze przyczepiacie oczywiście. No i tak to się prezentuje. Uciekam dalej tworzyć. No to zobaczyliście sobie tutaj ten ogon, jak wyglądał. Wracamy teraz do dnia dzisiejszego. Zabieram się za łapki i coś Wam opowiem. Tak sobie myślałam, co tu Wam opowiedzieć. Aha, jeszcze zanim Wam opowiem, to pokażę, na czym skończyła się głowa. A to jest trudne do pokazania, bo ona jest czarna i to jest najgorsze. Mam nadzieję, że coś widzicie. Czy na jasnym tle to nie jest dobrze pokazać, no ale... No, coś tu widać. Nos. Shih Tzu niestety ma krótki pyszczek. Na razie jest tak ten stop, ale będzie wyprostowany do góry. Oczy są na razie bez powiek. Brudkę ma białą, także sobie zaznaczyłam. Wszystko się będzie jeszcze formować. Jeszcze to wszystko przyłączy się do całego ciała, także figurka jest leżąca i nie jest zrobiona na szkielecie z drutu. To jest taka moja ta inna wersja, a jaka to się dowiedzieliście już z poprzednich moich filmików. Nie będę opowiadać, kto ciekawy, niech ogląda moje poprzednie vlogi pogadankowe, jakie robię figurki. Także to jest ta bez szkieletu, ale łapki są na drucikach, także spokojnie można je wyginać. Bez możliwości zmiany pozycji w ogóle całego ciała. I trochę się różni to ciało bez szkieletu, bo on nie ma łapki tylnej. Już w sumie w zasadzie Wam powiedziałam, o co chodzi. To jest taka tańsza wersja u mnie, jeżeli kogoś nie stać na tego pieska na szkielecie z drutu i tylko takiego robię leżącego. W żadnej innej wersji nie robię takiej niepełnej figurki. Dobra, no to pokazałam Wam ten łepek, jak to będzie wyglądać. Wezmę się za robienie tych łapek, no i przy tym Wam poopowiadam, co mnie natchnęło w ogóle i na co trzeba uważać w internecie. Wczoraj wyszłam sobie, przedwczoraj w zasadzie, w niedzielę. Tknęło mnie tak, żeby sobie zajrzeć na Etsy, co tam się dzieje. Bo ogólnie Etsy było profilem do tego, aby ludzie sprzedawali swoje rękodzieła. Ale teraz już widzę, że tam jest wszystko kogel-mogel totalny. Dzieją się te różne dziwne rzeczy. I poszukałam sobie z mojej dziedziny o filcowaniu figurek. No i weszłam. Są figurki kotów, takie realistyczne. Powiem Wam, że całkiem fajnie wyglądały. No i patrzę potem
na realizację tej kobiety, nie wiem kto to właśnie był, czy to kobieta, czy mężczyzna, na realizację dla klientów, bo to można było sobie kupić gotową figurkę lub taką właśnie, jak ja robię, na zlecenie. Jakież było moje zdziwienie, gdzie ta figurka, którą dla kogoś zrobiła ta osoba, to była po prostu taka, jak początkujący robi. No pani Beata mogłaby spokojnie sprzedawać swoje figurki za kilkaset dolców. Tam było ponad $100 za tą figurkę. I najlepsze było to, że dziwi mnie też reakcja ludzi, bo widzę, że niektórzy ludzie nie chcą jakby urazić tej osoby filcującej. Ja rozumiem, jakieś tam małe niuanse to faktycznie nie zwracają uwagi, ale jeżeli dostaje się całkiem co innego, na innym etapie ktoś robi, początkującego, a ty widzisz zdjęcia, które ktoś robi naprawdę super, realistyczne, że te zwierzęta są naprawdę takie już zaawansowane i ty dostajesz takiego dla początkujących, gdzie oko nie ma powieki ani tego, no takie były właśnie te figurki zrobione już dla klientów. No to ja bym się wściekła, jakbym takie coś dostała. I tam czytam komentarz u tej osoby, co dostała tą figurkę i mówi, że no super, super i tak dalej, nie? Ale już już kolejna osoba napisała, że jednak jest zawiedziona, bo zdjęcia przedstawiają co innego, inny etap rozwoju, w cudzysłowie, tego artysty. I właśnie takie moje przemyślenia były w tym temacie, że po prostu ta osoba, co to robiła w konia tych ludzi, bo jeszcze jeden motyw wam powiem, to nie były jej zdjęcia, co można się domyślić, te co przedstawiały te super realistyczne figurki, po prostu były ukradzione od innych artystów. I tylko tak się zastanawiam, skąd miała ta osoba, pewnie wykupiła sobie gdzieś jakieś kursy i tak dalej, gdzie ktoś przedstawia. Dlatego też staram się właśnie, nie wiem co tu wymyślić, żeby właśnie uniknąć tego, żeby ktoś mi ukradł i potem wstawiał u siebie właśnie, bo szukałam swoich zdjęć tam na Etsy. Czy nie ma gdzieś, ktoś nie, wiecie, nie wrzuca moich zdjęć, że jako on robi. I na razie nie znalazłam, mam nadzieję, że nie znajdę. Ale widziałam już rosyjskich twórców, którzy mają pokradzione zdjęcia. To już widziałam na AliExpressie, że tam sprzedają takie gotowe figurki, albo możesz sobie zrobić i widzę tam rosyjskiej twórczyni zdjęcie, bo tych wszystkich takich ludzi, którzy się filcują już od dawna, to się zna na pamięć, jakim stylu to robią. I te style są charakterystyczne dla niektórych artystów. No i szukałam swoich tych zdjęć, nie znalazłam, ale właśnie znalazłam innych artystów. No i u tej osoby, co znalazłam te niedorobione figurki, które niby były przedstawiane jako idealne, czy idealne, te takie bardziej zaawansowane. Wchodzę tam patrzę się, coś mi tknęło, żeby zajrzeć w inne propozycje, jakie ona wykonuje figurki kotów. Patrzę się, a tam jest zdjęcie Yamamono. Jeśli dobrze wymawiam. Yamamono. Bo tak. Jak sobie wpiszecie w YouTube, teraz wam powiem, jak się nazywa. Yamamono czy Yamamoto. No. Yamanono YouTube. Wpiszę wam tutaj gdzieś na dole, jak się nazywa. Możecie sobie znaleźć właśnie na YouTubie. I patrzę się. A tam zdjęcie właśnie tej Yamanono i kota z vloga, po prostu, gdzie ona jest, tam ma taki tutorial, w ogóle polecam wam ten kanał. Tam są też instrukcje, jak zrobić figurki. Świetne, to są totalnie zaawansowane figurki, tylko po japońsku, albo ten człowiek, bo w sumie nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, nic nie mówi, więc tam jest pokazane krok po kroku i można sobie wykupić też lekcje. Te lekcje są właśnie płatne i tak się zastanawiam, czy kiedyś jakbym miała możliwość zarabiania tutaj,
A na razie nie mam, bo muszę sobie uzbierać godziny, więc bardzo Was proszę, na kolanach Was błagam, żebyście oglądali wszystkie te moje vlogi, nawet w tle sobie wrzucić, żeby mi się minuty nabijały, tam godziny, bo nie mogę zarabiać na tym, a ja nie chcę żadnych patronajtów odpalać. Chcę żyć z pracy własnych rąk, więc jeżeli macie tam możliwość, no to przesyłajcie komuś, żeby sobie nawet rzucił i żeby mi te minuty po prostu nabijać, a mi dużo brakuje jeszcze. Ileś mam set godzin jeszcze do obejrzenia, chyba z 500 godzin jeszcze musi być obejrzany, czyli 500 osób musi obejrzeć mój vlog przez godzinę, nie? Ale jest duża możliwość, ponieważ dużo jest długich takich, czyli ten 45-minutowa ta lekcja, jakby ktoś obejrzał, no to wiecie, ale już czekajcie, bo schodzę już na inny tor, opowiadając Wam, bo już tak patrzę, lukam właśnie jednym okiem na ten kanał no i właśnie znalazłam tam na tym Etsy to zdjęcie zerżnięte po prostu i jest pokazane, wiecie, że z 3 stron figurka. I tak sobie właśnie myślę, że po prostu to jest zerżnięte z takich właśnie kursów i też mogę być ofiarą tego, że ktoś mi ukradnie i potem sobie znajdę na Etsy moją figurkę, a to będzie zdjęcie z vloga po prostu ściągnięte chamsko. Cóż poradzić. I to nie jakaś muszka. I to nie jeden raz, już nie pierwszy raz widziałam taki motyw, że właśnie tam ludzie kradną te zdjęcia i wrzucają u siebie. No i ktoś sobie zamawia, myśli, że sobie zamówił figurkę, będzie super zrobiona w takim właśnie zaawansowanym stylu, a tu przychodzi figurka z oczkami tylko ledwo wciśniętymi. No i no to nie ma żadnych szczegółów. Bo to wiecie, niczemu nie ujmuje, no niech ktoś pokaże prawdę. Jeżeli robi na takim etapie, no to niech ktoś wie, a nie się robi w konia. Płaci parę słów za to, żeby mieć taką figurkę. Ale to mnie też ciekawi, że niektórzy ludzie nie zdobywali się na odwagę, żeby napisać komentarz taki, że są zawiedzeni. Tylko tam jakaś jedna osoba. Widziałam, no, ale widać ewidentnie, że to są po prostu pokradzione te foty. No i co zrobić? Na to ponoć nie ma w ogóle rady, bo ci ludzie, artyści zgłaszają to, że te zdjęcia są kradzione i co zrobicie, jak nic nie zrobicie. Dobra, to mamy tutaj jedną łapkę, jeszcze muszę dorobić tutaj górę, tylko muszę zobaczyć, jak wygląda pies. Dobra. Wiecie, tu jednym okiem robię tu i rzucam oko tu. Patrzę się, jak pies wygląda całościowo. Na razie nie chcę pokazać, bo w tym tygodniu chyba wskoczy kot, jak wygląda w całości. Także trochę cierpliwości, żeby zobaczyć w całości, aż mi się rymuje. Widzę, że się spodobał mój kącik fryzjerski. Doceniam, doceniam. Tu pewnie też będzie coś pokazane, jak obcinam. Tu mam same zwierzęta, a ostatnio w tym roku mam wysyp kotów. Naprawdę dziękuję, że mi wierzycie. Bo koty to są ultra trudne. Tylko teraz już nie będą takie duże figurki, będzie głowa broszka i chyba broszka śpiący kot będzie. To już będzie szybciej. Słuchajcie, tam już nie trzeba się tak męczyć z tymi oczami i tak dalej. To szybciej idzie. Dobra, będę uciekać. Robić dalej łapki. Jak coś mi wpadnie do głowy, coś będę chciała Wam przekazać, to Wam opowiem. No, ale to jest takie najciekawsze, co chciałam Wam opowiedzieć. I przepraszam Was, jeżeli ja coś tam bełkoczę pod nosem, bo tak oglądając te moje vlogi czasami słyszę, że nieraz niektóre wyrazy nie są wyraźne, bo głowę mam cały czas w dół i to jest najgorsze, jak Wam opowiadam. A coś musi się dzieć na tym ekranie, nie? To wolę gadać i robić. Ale tu coś za coś.
Także nie wiem, może jakiś zainwestuję w taki mikrofon sobie krawatowy czy coś, żeby to lepiej nagrywało dźwięk. Bo czasami naprawdę też siebie nie słyszę. Co ja tam gadam? No. Dobra. Zmykam. Wskakuję dosłownie na chwilkę, aby Wam pokazać tego Shih Tzu. Dołączyłam już prawie wszystkie części ciała oprócz uszu, bo one idą zawsze na sam koniec, jak już głowę dołączę z tułowiem i ogon mi jeszcze został, gdzieś tam jest, ale nie mogę go zidentyfikować. Będą poszukiwania. No dobra, ale mniejsza z tym. Gdzieś tam jest ten ogon. No i będę teraz nakładać uszy. No i tutaj jeszcze trochę będzie tułowia. No i efekt końcowy, czyli dołączenie ogona i tworzenie sierści na głowie. Chyba najpierw będzie sierść na głowie, a potem ogon. Ale zobaczcie, że to w ogóle nie wygląda. To wygląda znowu jak E.T. Śmieszne to jest. No, to jest tak czarne, że się zlewa z wszystkim. No ale no i widzicie, tutaj nie ma tej nogi pod spodem. To jest taka wersja uproszczona. Uciekam pracować dalej. Aha, i jeszcze zobaczcie, ile ma ciapek i tak dalej, takich znaków szczególnych. Także trochę zabawy jest. Odzywam się po raz kolejny. Zobaczcie, jaki ufok. Boże, jak to słodko wygląda. Totalnie. Lubię to rzeźbienie, ponieważ te figurki jakby z godziny na godzinę przybierają całkiem inny wygląd. Jest to totalnie wspaniałe, ponieważ to jest takie zaskoczenie dla samego twórcy. Co to z tego wyniknie? No bo ja nie mam pojęcia. No każde zwierzę inaczej wychodzi i tak jak przyszły właściciel tej figurki jest zaskoczony i widzi ją pierwszy raz, tak samo ja widzę ją cały czas z każdym kłaczkiem nakładanym na głowę. To jest coś po prostu niesamowitego. Tak po prostu chciałam się z Wami podzielić tym. Dogrywam tutaj kawałek. Odzywam się dosłownie na chwilę, bo dzisiaj jest znowu upał. I włączyłam tak, aby Wam pokazać tylko ten kawałek. Ciemno już jest za oknem, bo już jest po 20. Ale jeszcze będę coś dziubać i zanim to jeszcze się zmieni, to właśnie chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, jaki słodki ten pycho. Słodszego być nie może. Powiem Wam, że obudziłam się rano, poszłam na chwilę się położyć i obudziłam się po południu. Chyba mój organizm po prostu potrzebował tego, bo często chodzę spać około 1, 2 w nocy. Rano wstaję i chyba potrzebował trochę odpocząć i jeszcze ta zmiana pogody. Jutro ma być znowu zmiana na chłodniej, więc będzie trochę oddechu, ale będzie znowu już pochmurnie i deszcz padał. Także jutro nic nie będę robić, ale chciałam pokazać, zanim się coś zmieni, właśnie na jakim etapie teraz jest. Jaki to jest słodziak. Dobrze, to uciekam i dogram się później. Jak widzicie na załączonym obrazku, szykuje się ten oto piesek. Już były owczarki niemieckie w wydaniu portretowym dotychczas, ale teraz będzie cała figurka na szkielecie, siedząca. Także trzymajcie za mnie kciuki. Figurka Shih Tzu będzie pewnie w następnym tygodniu lub jeszcze później, ponieważ czekam jeszcze na sierść pieska. Piesek żyje, ma się dobrze i to jeszcze mnie bardziej cieszy, że będę mogła jeszcze otrzymać porównanie psa, który siedzi obok mojej figurki. To jest jeszcze coś, co daje jeszcze więcej fanów po prostu, bo mówię Wam, że jak tworzę te figurki, no to wydaje się, no, że wszystko fajnie, no podobne są, ale nie macie takiej pewności. A jak dostajecie to zdjęcie, gdzie siedzi Wasza figurka koło tego pieska, kotka lub innego zwierzęcia i widzicie to podobieństwo, to dopiero siedzicie tak, wow, kurczę, że faktycznie Wam wyszło. To jest dosłownie, to jest tak niesamowite. Nie da się tego w ogóle przekazać, tej radości twórcy, jeżeli właśnie dostaje takie zdjęcie z oryginałem pieska. To co, to ja Wam powiem tak, że
A jeszcze w tym tygodniu wskoczy filmik z kotem. Także czekajcie na kota. Pewnie z minutę będzie trwał, bo tam więcej nie ma chyba. Nagrałam w 4K. Słuchajcie, to będzie super jakość. W lesie postawiłam kota. Będą chyba dwa zdjęcia kota jeszcze właśnie z lasu, które mi się tak bardzo spodobały. Ten kot jest bardzo urodziwy pod względem kolorystycznym, bo czarnego kota zawsze ciężej jest wszędzie pokazać, a ten jasny jest taki bardziej fotogeniczny i wszystko na nim, tą fakturę widać i tak dalej, także myślę, będzie ciekawy do obserwacji. Aha, pokażę go w lesie i pokażę go też z bliska, jak wyszedł mi tutaj na stole. To co, uciekam. Życzę Wam cudownego tygodnia. Czekajcie na filmik z kotem. Pewnie jakieś shorty między tymi filmami wskoczą, bo planuję wrzucać trochę więcej shortów. Żałuję to, że te shorty tutaj są tak krótkie, jak ich nazwa, są do 60 sekund i no, potem muszę ciąć te wszystkie filmy, które przygotowuję na TikTok. Na TikToku są najdłuższe te filmy, ale tutaj po prostu jest tylko minuta 60 sekund i no, za wiele Wam filmie nie pokażę, ale będę starać się też rzucać shorty na YouTube i tak sobie myślę, że to wszystko. Także życzę Wam jeszcze raz cudownego weekendu, no i dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze i tak dalej, są naprawdę bardzo dla mnie pomocne, żeby ktokolwiek dostał się na te filmy, żeby YouTube je polecał. Niektóre moje filmy nawet są w polecanych. Dosłownie zaliczyłam niezły szok. Ale no to właśnie dzięki temu, że łapkujecie i piszecie komentarze. Nawet możecie wpisać komentarz dla statystyk. Ktoś, kto ogląda z TikToka i napisze, że przyszłam z TikToka, albo z Instagrama, albo z Facebooka i tak dalej. Będzie miło i przynajmniej będę wiedzieć też, z jakich rejonów jesteście. Także co? Uciekam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!